Jeśli lubisz oglądać tylko normalne odcinki, to koniecznie wyłącz ten film, dlatego że ten odcinek normalny nie będzie. Zaczynamy kolejny już, 8. odcinek pojedynku z niefarmerką i dzisiaj mamy specjalnego moda Brooks All-in-One, ale o nim za chwileczkę. Na razie idę zobaczyć, jak pracuje mój pracownik, bo to jest klucz tak naprawdę do zarobienia ogromnych pieniędzy w przyszłości. Pracownik zdecydował, że będzie jechał przez całe pole na drugą krawędź pola tylko i wyłącznie po to, żeby naprawić ten mijak, który tutaj się znajduje. Przyznam szczerze, troszkę się zdziwiłem, gdy zobaczyłem, że pracownik odfarmingowuje takie rzeczy, ale z drugiej strony dobrze, przynajmniej pole będzie idealnie zrobione, co oczywiście bardzo mocno mnie ucieszy. Niefarmerka poprosiła mnie, aby dodać taki jeden ciekawy mod. Swoją drogą, my go wcześniej w ogóle nie mieliśmy, a wy tam też pisaliście w komentarzach, czy nie chcę użyć właśnie tego moda. No i w tym momencie niefarmerka mnie poprosiła, żebym ja go tutaj dodał, no i skoro tak, no to będziemy mieli moda Brooks All-in-One. Jest to modzik, dzięki któremu będę w stanie zarobić kilka milionów dolarów dosłownie w kilkanaście minut. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ale jedna bardzo ważna rzecz, naprawdę ekstremalnie ważna. Ty zostawiasz łapkę w górę, a ja tłumaczę ci, dlaczego zdecydowałem się korzystać z tego moda. No i słuchaj. Zdecydowałem, że ja go użyję, ale wszystkie pieniądze, które zarobię właśnie z handlu z rębkami, pójdą na coś specjalnego, na szczytny cel. Nie będę w tym momencie wykorzystywał tych pieniędzy do tego, żeby uzyskać jakąś nieuczciwą przewagę. Cała ta seria jest nagrywana w taki sposób, że jednak zarabiamy pieniądze w taki, bym powiedział, bardzo normalny sposób. Bardzo normalne metody będziemy wykorzystywać do tego, żeby zarabiać. Czyli na przykład kozy, krowy, jakaś uprawa, no ewentualnie jakiś tartak, czy realne robienie zrębków. Bo to, co teraz wam pokazuję, to oczywiście z realizmem wiele nie ma wspólnego, no i dzięki temu ciężko powiedzieć, żeby tutaj był uczciwy pojedynek, korzystając właśnie z tej maszyny. Dlatego postanowiłem, że ja zrobię coś ekstra, coś specjalnego, coś, czego jeszcze w sumie nie zrobiłem chyba nigdy w żadnej mojej serii. Oczywiście wycinam te drzewa po to, żeby się ich pozbyć, żeby potem można było tutaj na przykład zrobić sobie jakieś pole, no więc te drzewa mi i tak nie są tutaj do niczego potrzebne. No ale zarobię na tym za chwilę ogromną ilość pieniędzy. Zdaję sobie z tego sprawę, że za chwilę będę milionerem i na coś te pieniądze będzie trzeba wydać. W mojej głowie pojawił się, chciałem powiedzieć zrespił się, ale tak, w mojej głowie zrespił się taki chytry plan. Pamiętacie poprzednie odcinki, w których niefarmerka mocno mi zalazła za skórę? No tam stawiała różnego rodzaju budynki, robiła jakieś inne psikusy, no generalnie podpadła mi w wielu aspektach. Oczywiście mówię to całkowicie humorystycznie, bo w prawdziwym życiu to darzę ją bardzo dużym szacunkiem, więc żeby tutaj nie było, że zaraz jakąś ustawioną dramę robimy. Nie, po prostu my sobie tutaj gramy w tym momencie i pamiętajcie, że gra a prawdziwe życie to dwie zupełnie różne rzeczy. No i wpadłem na pomysł, że trzeba sprawić jej jakiegoś takiego bardzo dużego psikusa. Skoro poprosiła mnie o to, żebyśmy tutaj mieli takiego moda, no to dlaczego na przykład nie można by go było wykorzystać, no w taki dość śmieszny sposób? No i co ja wymyśliłem? Zaraz się oczywiście przekonacie, no chociaż z drugiej strony pewnie na miniaturce już widzieliście, co się tutaj będzie działo. Oczywiście wpadłem na pomysł, żeby otoczyć ją murem. No i to jest wbrew pozorom bardzo skomplikowane przedsięwzięcie. To nie jest prosta rzecz, żeby sobie tak wziąć, zbudować mur dookoła jej farmy i tyle, już będzie pięknie. No i za chwilę zobaczycie, jak ja to w ogóle zamierzam zrobić, bo wbrew pozorom nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. No i teraz słuchajcie, jeszcze jedno drzewo tutaj jest w okolicy tej drogi, to ja sobie od razu go pozbędę. W ogóle modzik Brooks All-in-One jest do pobrania z King Modsa. No jest to modzik tylko na PC-ta, generalnie możemy sobie tu ustawić, czy pojemność ma być bardziej realna, czy nie, chociaż ciężko powiedzieć, żeby pojemność jakakolwiek była tutaj realna. Chodzi o to, że jest to maszyna, która naprawdę jest w stanie wyprodukować zrębki dosłownie z każdego drzewa, dosłownie w sekundę, więc jeżeli chcecie wyciąć sobie las, to bez żadnego kłopotu jesteście w stanie użyć właśnie tego sprzętu. Maszyna jest w stanie wyciąć całe drzewa, oczywiście jeżeli nie są zbyt grube, a dodatkowo jest w stanie pozbyć się również pieńków, czyli tych pozostałości, które po tych drzewach zostaną. No i teraz idę sprzedać zaledwie 700 000 litrów zrębków. Dobra, jeszcze troszkę tam było zrespione prawdopodobnie w środku, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, ile pieniędzy tutaj zarobimy. Oczywiście ja teraz idę jeszcze oddać stary sprzęt, który był przeze mnie wykorzystywany w poprzednich odcinkach, a dzisiaj już nie będzie. No i teraz jeszcze 150, 140, 110 tysięcy. Ja tak cały czas patrzę na ten stan konta, który w tym momencie się zatrzymał na kwocie 768,738, czyli w tym momencie mamy ponad 768 000 dolarów. Zacznę jednak od takiego, bym powiedział, zakupu bardzo przyziemnego, czyli od wypożyczenia kosiarki, no bo doszedłem do wniosku, że nie będę już więcej jeździł kosiarkami marki Samasz, które były podczepiane do ciągnika, tylko w tym momencie zrespię sobie taką oto kosiarkę samojezdną, która będzie zdecydowanie bardziej opłacalna, no i przede wszystkim będzie dużo szybsza. Zanim jednak będziemy otaczać niefarmerkę murem, to zdecydowałem, że trzeba faktycznie tutaj sobie skosić trawę po raz pierwszy, dlatego że
będę musiał prędzej czy później nakarmić moje kozy. Kozy okazały się naprawdę strzałem w dziesiątkę. Są to zwierzęta niesamowicie opłacalne, na których można zarabiać dużo i przez długi czas. Kozy również pozwalają zarabiać w bardzo długim czasie z jednego prostego powodu. One nie jedzą aż tyle trawy, no a z drugiej strony dostarczają bardzo opłacalny surowiec, jakim jest kozie mleko. Z koziego mleka możemy oczywiście od razu skorzystać i zarobić po prostu sprzedając, jeżeli mamy skup, który będzie przyjmował kozie mleko, a to nie jest oczywiste, ewentualnie można sobie zakupić mleczarnię, no i wtedy bez żadnego kłopotu jesteście w stanie po prostu przerobić kozie mleko, na przykład na kozie mleko w butelkach, no i wtedy praktycznie każdy skup na każdej mapie będzie w stanie już wam to przyjąć. No ale oczywiście kozy wymagają jedzenia, no i dlatego będę tutaj teraz robił trawę. Oczywiście kozy zachowują się bardzo podobnie do owiec, tak naprawdę hodowla kóz i owiec jest dokładnie taka sama, z tą różnicą, że owce produkują wełnę, a kozy będą produkować coś innego, czyli właśnie kozie mleko. Mówiłem wam już w tej serii, tutaj opowiadałem jakiś czas temu, że strasznie ubolewam nad tym, że w Farmingu 25 nie mamy możliwości produkcji mleka od owiec, bo to by było naprawdę mega realistyczne, no ale myślę, że trzeba tylko poczekać na moderów, aż oni coś takiego zrobią. Tak czy inaczej, przejadę sobie jeszcze tutaj kilka razy. Widzicie, że ja teraz jadę 43 km na godzinę i nie jest to żaden mod, tylko jest to po prostu ukryta funkcja, która jest z nami już chyba od Farminga 19. Polega ona na tym, że ja normalnie przygotowuję sobie sprzęt do jazdy, wciskam 2 razy klawisz X służący za rozłożenie całej maszyny w trakcie jazdy, no i wtedy nagle maszyna w tej maszynie włącza się tryb turbo, zaczyna jechać ponad 40 km na godzinę z maksymalną prędkością. W ogóle w aktualizacji 1.5 jeszcze poprawili to, że teraz te kosiarki już w ogóle nie podskakują, no i naprawdę mogę sobie jeździć i kosiarkować tutaj bardzo, bardzo szybko. No, przyznam szczerze, nie wiem, czy Giant Software powinien poprawiać to podskakiwanie kosiarek, biorąc pod uwagę fakt, jak ta funkcja jest teraz wykorzystywana przez graczy, no ale mimo wszystko ja jestem bardzo zadowolony z całej tej sytuacji. Tak czy inaczej, teraz myślę, że trzeba będzie się zastanowić nad tym, w jaki sposób tutaj ograć niefarmerkę właśnie w kontekście budowy tego muru. No, przede wszystkim muszę zostawić jej troszkę przestrzeni, żeby w ogóle ona się nie zorientowała, że zaczynam tutaj robić i odwalać jakąś manianę. Oczywiście policzyłem sobie, ile pieniędzy tak naprawdę będę musiał na to wszystko wydać. To nie jest wbrew pozorom takie proste. Niech was nie zmyli fakt, ja już wydałem troszkę tych pieniędzy, żeby kupić nowy teren. Każdy nowy teren, każda nowa działka, każdy nowy land kosztuje tutaj nieco ponad 208 000 dolarów. Więc będę musiał wyciąć sporo lasu właśnie po to, żeby można było przede wszystkim zakupić teren. Plan był dość prosty. Mianowicie miałem zamiar najpierw kupić teren dookoła niefarmerki, a dopiero potem mogę budować na nim na przykład jakiś płot. Niestety nie mam możliwości budowy płotu na terenie, który do mnie nie należy. Gdyby to było takie proste i piękne, to naprawdę ja już bym dawno temu zbudował coś, co by było przede wszystkim śmieszne. No ale w tym momencie nie mam takiej możliwości, więc siłą rzeczy muszę przede wszystkim uzbierać ogromną ilość pieniędzy właśnie po to, żeby kupić sobie troszeczkę nowego terenu. No i teraz wycinam kolejne drzewo, jedno za drugim, no i jeszcze jedno, dobra, jeszcze jedno sobie tutaj wytniemy, zobaczymy jak będzie wyglądać sytuacja, czy te całe zrębki się nam tutaj zachomikują, czy one się w tym momencie zmarnują, no nie ma to dla mnie większego znaczenia, bo i tak w tym momencie mam ogromną ilość zrębków, zaraz zarobię na nich dużą ilość pieniędzy, no i w tym momencie jedziemy tutaj, będziemy zarabiać dużo, no a ja już kupiłem teren numer 46, 38, wydałem na to ponad 400 000 dolarów, więc teraz idę kupić teren numer 45, myślę, że działkę numer 35 zostawimy niefarmerce, żeby mogła sobie tutaj na spokojnie korzystać z tej działki, gdyby miała taką potrzebę. No a ja jeszcze idę w takim razie kupić działeczkę numer 26, która tak naprawdę graniczy z moją działką już taką macierzystą i do tego kupiłem sobie jeszcze jedną, zarobiłem 736 000 dolarów tylko i wyłącznie na tych zrębkach, czyli bardzo, bardzo dużo. No i w tym momencie wpadłem na pomysł, że chyba jednak jeszcze trzeba będzie tutaj wybrać się do tego lasu raz, tylko i wyłącznie po to, żeby jeszcze wyciąć kilka drzew, no i wtedy zobaczymy, kiedy niefarmerka się połapie, że coś tutaj jest nie tak. Mogę wam powiedzieć, że połapała się dość szybko, ponieważ zdała sobie sprawę z tego, że coś się święci, no tak naprawdę w momencie, kiedy ja zacząłem tutaj przywozić po raz kolejny zrębki, kiedy ja miałem dużo pieniędzy, no i nagle tych pieniędzy nie mam, bo wydaje mi się, że niefarmerka bardzo często kontroluje, ile ja mam pieniędzy tak naprawdę na moim koncie. Bardzo często jest tak, że jak my na przykład nagrywamy odcinek, no i ja zarobię na przykład 200 000, to dosłownie za 2 minuty ona się mnie pyta, jak to jest, co ja zrobiłem, że ja nagle mam tyle kasy. No ja się wtedy zastanawiam, kurde, no ja nie wiem, co zrobiłem, no tu sobie coś sprzedałem, tam coś przehandlowałem, już wiem, że niefarmerka w tym momencie robi dokładnie to samo co ja, czyli idzie w moje ślady i żeby zamknąć tutaj ten mur, będę musiał dokupić działkę 47, w tym momencie ją mam, a żeby wszystko idealnie poszło według mojego planu, to niefarmerka nie może kupić jeszcze 2 działek, które w tym momencie będą musiały należeć do mnie. Jeżeli uda mi się je zakupić wcześniej niż ona to zrobi, to wtedy na spokojnie będę w stanie tutaj po prostu zbudować mur dookoła, bo nic mnie już po prostu nie powstrzyma. No chyba, że pieniądze, bo generalnie budowa różnego rodzaju płotów w Farmingu 25 jest niesamowicie droga, no ale z drugiej strony, czy ktoś z was budował kiedyś płot na przykład o długości 700 metrów? No wydaje mi się, że w prawdziwym życiu jakbyście chcieli zbudować tak długi płot, to mimo wszystko zapłacilibyście za to naprawdę kosmiczne pieniądze.
Idę tutaj jeszcze do lasu, na mojej nowej działki, żeby tutaj pozbyć się troszeczkę drzew, żeby przygotować sobie teren na przykład pod jakieś kolejne uprawy. No i w tym momencie mam ponad 400 000 litrów z rębków. Ja już wiedziałem, że teraz wszystko zmierza w dobrą stronę, żeby kupić te dwie działki. Oczywiście nie farmerka będzie mogła je zakupić przede mną. No i wtedy mój cały plan tak naprawdę się rozsypie, bo może sobie zrobić po prostu wyjazd ze swojego gospodarstwa gdzieś w jakimś miejscu, na którym będzie miała kontrolę. Czy jednak uda mi się doprowadzić do takiej sytuacji, że otoczę ją murem praktycznie całkowicie? Zaraz się o tym przekonamy. Teraz jeszcze jeden pieniek tutaj był i nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że cały ten mod w tym momencie bardzo mocno się zbugował. Mówię o tym modzie Brooks All-in-One, ponieważ ja w tym momencie nie jestem w stanie kierować ciągnikiem. Ani nie jestem w stanie skręcić w lewo, ani nie jestem w stanie skręcić w prawo. Odczepiam, podłączam maszynę, okazuje się, że coś z tym modem jest po prostu nie tak. Tak jakby się zbugował, tak jakby coś go trzymało, jakaś niewidzialna siła. Nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi, w każdym razie zdecydowałem, że w takim razie trzeba ratować zrębki, bo tam jest jeszcze ponad 200 albo 400 000 litrów zrębków. No a nie może być takiej sytuacji, że to mi się po prostu zmarnuje. Dlatego teraz pojechałem sprzedać to wszystko do sklepu, no i widzę, że mogę już kupić jedną działkę. Kupiłem najbliżej niefarmerki, która mi została i została jeszcze jedna działka do tego, żeby cały mój plan się udał. Tak mi się przynajmniej wydaje. No to teraz pójdziemy sobie jeszcze do tego moda Brooks All-in-One, zobaczymy, czy będzie rozładowywał automatycznie. Nie, czyli będę musiał znowu do niego podjechać, podłączyć go i popatrzcie, mamy 422 000 litrów zrębków. Myślałem, że to rozwiąże problem, ale modzik zaczyna bardzo mocno drgać, ewidentnie jest zablokowany z czymś niewidzialnym. Nie chcę resetować go do sklepu, bo gdybym to zrobił, to oczywiście cały ładunek zostałby po prostu stracony, a ja tutaj mam naprawdę towaru za ponad 400 000 dolarów. Dlatego teraz postanowiłem, że faktycznie pojadę i będę to rozładowywał tak naprawdę co 200 000. Tutaj niefarmerka zrobiła totalne pobojowisko. Jeżeli pamiętacie poprzednie odcinki, to wiecie, że tutaj naprawdę był konkretny las, a my w tym momencie mamy już tak naprawdę tylko i wyłącznie jakąś polanę. Wszystko zostało wycięte w pień. Ona zaczyna zarabiać pieniądze dokładnie w ten sam sposób co ja i wydaje mi się, że te pieniądze będzie przeznaczać właśnie na rozwój gospodarstwa. Tak jak powiedziałem, wszystkie pieniądze, które zarobię w tym momencie na wycince lasu, zostaną przeznaczone tylko i wyłącznie na pranka na niefarmerkę i nie będę z tych pieniędzy później korzystał. Gdyby się zdarzyło tak, że zarobię więcej, to gwarantuję wam, że ja sobie te pieniądze w jakiś sposób usunę. Nie wiem jeszcze w jaki, ale na pewno coś takiego zrobię, chociażby poprzez na przykład kupno i sprzedaż jakiejś maszyny, wtedy po prostu stracę dużo od razu. No a teraz próbuję jechać do sklepu i okazuje się, że ja w lewo w ogóle nie jestem w stanie skręcić. Na szczęście jestem w stanie jechać do przodu i do tyłu i uwaga, mogę jechać w prawo. Jest to co najmniej dziwne, ponieważ w tym momencie, żeby skręcić w lewo, prawdopodobnie będę musiał skręcać w prawo. No i ewidentnie dochodzi tutaj do jakiejś absurdalnej sytuacji, że ten mod po prostu jest niesamowicie zablokowany z czymś niewidzialnym, nie mam pojęcia z czym. Wysiadłem sobie z pojazdu, żeby po prostu za pomocą supersiły przesunąć cały ten pojazd, ale okazało się, że się nie da, bo tu z przodu po prostu dalej jest coś zablokowane i dopiero tak naprawdę teraz, kiedy przesunąłem cały zestaw, ale w zupełnie innej płaszczyźnie, no to byłem w stanie po prostu sprzedać to wszystko i zarobić kolejne ponad 250 000 dolarów. Nawet prawie 278. No i w tym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że ja mogę rozpocząć budowę, naprawdę konkretną budowę, zrobić coś, czego chyba nie zrobił jeszcze nikt w żadnej serii 1 na 1. No, w końcu ktoś musi być pierwszy, w końcu ktoś musi wpaść na tak kretyński pomysł, żeby otoczyć swoją sąsiadkę po prostu murem, żeby ją tam uwięzić. No i zacząłem sobie ten mur budować, no i co się okazało? Że mamy jakiś dziwny błąd, koliduje z innym obiektem. Ja się pytam, z czym to koliduje? Przecież ja tu zbudowałem przed chwilą mur, a teraz wygląda na to, że zbudowałem ten sam mur, tylko w innej płaszczyźnie. No i słuchajcie, tu kolizja ewidentnie jest po prostu z poprzednim segmentem, także wygląda na to, że mamy jakiś zbugowany mur. No trudno, no pomyślałem sobie, dobra, w takim razie sprawdźmy to inaczej. Zacząłem sobie budować inny mur po prostu w innym delikatnie miejscu, no i w tym momencie faktycznie zaczyna wszystko ładnie wyglądać. Problem jednak polega na tym, że ten mur jest niesamowicie drogi i ja w tym momencie mam ponad 300 000 dolarów na moim koncie. Ja się boję, że za chwilę te pieniądze po prostu mi się skończą. Teraz powstaje tylko pytanie, w jaki sposób ja mam wyznaczyć tutaj, gdzie ten mur ma przebiegać. Czy on ma być prosto, czy on ma otaczać jakieś drzewa, gdzie tak naprawdę jest granica mojego terenu. Ja się tutaj po prostu zgubiłem. Nie wiedziałem dokładnie, gdzie powinienem być, dlatego dopiero musiałem sobie zrobić jakiś punkt orientacyjny. Na tym punktem orientacyjnym byłem po prostu ja, który sobie lewitował. W tym momencie jestem na północnej części moich działek południowych, tak, mam nadzieję, że się nie zgubiliście w tym. Mam działki na południu i te działki mają swoje północne strony. No i oczywiście dokładnie tam byłem. No i teraz zdecydowałem, że będziemy otaczać, słuchajcie, niefarmerkę dokładnie takim murem, jak, nie wiem, jest mur na granicy USA z Meksykiem. No i oczywiście do pełni szczęścia brakowałoby tylko tego, żeby to niefarmerka za ten mur musiała zapłacić, no ale ewidentnie nie ma takiej możliwości.
Tak czy inaczej, muszę teraz przerzucić sobie kolejne, jak widzicie, takie oto barierki, no i otaczamy jej gospodarstwo jak najbliżej się tylko da, żeby nie miała zbyt wiele możliwości tutaj, zrobienia czegokolwiek. Tak wpadłem na taki pomysł, genialny w sumie, no i zobaczymy, jak to wszystko nam wyjdzie. Oczywiście jest tylko jedna malutka rzecz. Obiecałem sobie, że po prostu zrobię jej wyjazd. Gdyby przypadkiem doszło do takiej sytuacji, że ona faktycznie gdzieś chce wyjeżdżać dalej, no to ja jej to umożliwię, ale będzie miała tylko jeden wyjazd ze swojego gospodarstwa. Nie będzie miała tego więcej. Dlatego jeden wyjazd za chwilę jej zrobię, tylko po to, żeby faktycznie mogła na przykład kupować sobie działki dalej, bo uważam, że byłoby to nie fair. Prank prankiem, ale nie można ograniczać jej rozwoju całkowicie. Więc skoro kupiłem sobie działki, bo miałem więcej pieniędzy w tym momencie, bo dostałem moda, którego chciała dodać, spoko, fajnie, no to w takim razie trzeba będzie zrobić jej wyjazd. No i pomyślałem, dobra, przez całą jedną moją działkę zrobimy jej autostradę szeroką, żeby mogła sobie tutaj przejechać, nawet jakimś kombajnem z headerem, żeby nie musiała się składać, żeby po prostu mogła sobie na spokojnie wyjechać gdzieś dalej, no więc w ten sposób będzie miała oczywiście na spokojnie możliwość wyjazdu. No ale potem pomyślałem, że chyba jednak jestem troszeczkę za dobry i zrobimy jej tutaj malutki tor przeszkód, tak żeby miała jeszcze po prostu troszeczkę więcej fantazji z wyjazdu poza swoje gospodarstwo. Oczywiście zostawiłem jej jeszcze jedną działkę, która jest bezpośrednio do niej po prostu przyklejona. Wiedziałem, że ona będzie chciała ją kupić, więc pomyślałem, że nie będę już taki chamski i wredny, tylko po prostu zostawię jej tą działkę. Jak sobie uzbiera pieniądze, to sobie ją kupi, a tutaj zrobię jej po prostu wyjazd. No i nawet zacząłem malować po prostu jej działkę, ponieważ mamy takie mody, że pozwalają to robić. Nie można budować wszystkich obiektów, ale akurat malowanie to można sobie uskuteczniać, więc gdybym bardzo chciał, to byłbym w stanie pomalować jej pole, ale by to było absolutnie perfidne, więc czegoś takiego nie robimy. Nie będziemy tutaj niczego niszczyć, ale skoro byłem w stanie kupić sobie bardzo dużo działek, które oczywiście tak naprawdę otoczyły ją dookoła, no to w takim razie mogę sobie zrobić jej jeszcze wyjazd. No jakby bardzo chciała wyjeżdżać, no to ja jej tej barierki zburzę, no bo przecież nie będę taki wredny. Natomiast myślę, że prank wyszedł mi naprawdę dobry. Do tego jeszcze postawimy sobie tego typu znaki, które są z amerykańskiej mapy Riverbend Springs i naprawdę uważam, że one mega się tutaj podobają. No i tak pomyślałem, postawiłem znak, ale to nie było celowe, to wam od razu powiem, że tu akurat kliknąłem sobie nie do końca tak jak chciałem, no i niefarmerka jedzie zobaczyć po raz pierwszy, jak wygląda sytuacja właśnie z jej nowym wyjazdem. Prawdziwa autostrada z przeszkodami na drodze. Pomyślałem sobie, dobra, dorzucę jej jeszcze kilka przeszkód, ale jak będzie bardzo marudzić, bardzo narzekać, to wtedy po prostu jej to zburzę. Nawet zrespiłem jej jakieś pranie, jakieś kłody z deskami, no i w sumie zaczęło wyglądać to naprawdę fajnie. Jestem tylko ciekawy, jaka będzie reakcja niefarmerki, gdy zobaczy, że tak naprawdę całe jej gospodarstwo jest otoczone murem. Swoją drogą, ja kiedyś grałem taką serię Otoczony murem i myślę, że będę chciał ją powtórzyć w Farmingu 25 za jakiś czas, ponieważ naprawdę była to seria, w której musiałem wykazać się kreatywnością, by zarabiać pieniądze tak naprawdę na bardzo niewielkiej przestrzeni. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli serię Otoczony murem, to jestem w stanie ją zrobić w Farmingu 25 w wersji 2.0, natomiast gdzie to będzie, kiedy to będzie i jak będzie wyglądać, oczywiście o tym opowiem wam za jakiś czas. A mój pracownik ewidentnie się tutaj po prostu uwolnił, bo nie wiem, czy wiecie, ale ten pracownik był zablokowany o jakieś drzewo. W jaki sposób on się uwolnił, nie mam pojęcia, niestety nikt tego nie nagrał, niestety nie mam pojęcia, co on tutaj odfarmingował, ale efekt jest taki, że pracownik pojechał sobie dalej. Bardzo mnie to oczywiście cieszy. W tym momencie przewijamy czas do przodu, oczywiście teraz mamy już maj, więc wszystkie nasze plony wyrosły, trawa wyrosła i znowu możemy robić wszystko od początku, czyli zarabiać bardzo dużo pieniędzy. Jak widzicie, na koncie mam $27 000, czyli sporo mniej niż miałem przed robieniem tego wielkiego pranka na niefarmerce. Zbudowałem sobie dosłownie wszystko to, co chciałem, niefarmerka jest otoczona murem, a ja mogę w takim razie iść teraz zacząć zarabiać pieniądze, oczywiście już w sposób normalny. No i pieniądze, które zarobię dzisiaj, w tym momencie jak najbardziej przeznaczę na rozwój gospodarstwa, no bo w tym momencie mam już na przykład 5000 litrów koziego mleka, no i te pieniądze jestem w stanie przeznaczyć tutaj na jakieś kolejne inwestycje. Niestety mam wrażenie, że ta tutaj zagroda dla zwierząt jest troszeczkę zbyt niska. Chciałbym czasami sobie podjechać pod ten daszek, ale jest to fizycznie niemożliwe. No i teraz mamy kolejną tutaj wielkie ładowanie. Patrzcie, już mamy ponad 10 000 litrów. Fajnie to w sumie wygląda. Autoload naprawdę radzi sobie bardzo dobrze. 14 000 litrów koziego mleka. Przewinąłem sobie jeszcze odrobinkę do przodu. Pojawiły się kolejne palety, ale ich nie zbieram, ponieważ tam prawdopodobnie będzie 20 litrów mleka, ani nic więcej. Natomiast tutaj jest jeszcze jedna zagroda, w której mam już ogromną ilość tych wszystkich kus. No i tutaj, jak widzicie, zrespiło się naprawdę dużo palet. Pomyślałem sobie, że jeszcze zrespię jedną godzinkę do przodu, przy okazji niefarmerka będzie mogła na przykład ogarnąć sobie jakieś sadzenie ryżu, jeżeli by chciała. Oczywiście to wszystko w uzgodnieniu z nią, no i w tym momencie mamy godzinę 11:22, no a niefarmerka wyleciała z serwera. Znowu ma internet z AliExpress, ewidentnie coś tutaj poszło nie tak, ewidentnie ewidentnie też mogły serwery Giantsa po prostu nas rozłączyć, nie wiem. Efekt był taki, że ja na serwerze zostałem, a ona wyleciała. No plus jest taki, że jak ja bym wyleciał z serwera, to ona też wyleci, no bo ja jestem hostem
dostęp tutaj, więc w sumie to jest taki przywilej hosta. No ale jak grałem na przykład z Not Farmingiem, no to też była taka sytuacja, że ja czasami wylatywałem z serwera, a on sobie mógł dalej tutaj uprawiać różnego rodzaju rzeczy na gospodarstwie. Pomyślałem jednak, że cały ten mur wygląda naprawdę fajnie, ale myślę, że trzeba go tutaj jeszcze odrobinkę po prostu przerobić w taki sposób, żebym miał nieco większą kontrolę nad terenem w okolicy sklepu. No i w ogóle w tym momencie nie zdałem sobie sprawy, że niefarmerka mogła tak naprawdę jeszcze w tym momencie całkowicie wysypać mój plan, bo nie wiem czy wiecie, ale teren przy sklepie to jest osobny teren, który również można kupić tak naprawdę za psie pieniądze. Tak naprawdę nie trzeba być bogatym, żeby można było kupić teren, który znajduje się w okolicy sklepu. Gdyby niefarmerka w tym momencie wpadła na pomysł zakupu tego terenu, to prawdopodobnie cały mój plan rozsypałby się, no, w drobny mak, ponieważ musiałbym ten płot znowu bardzo mocno przerabiać. Jeszcze w ogóle chciałem zrobić malutki eksperyment i sprawdzić, czy w ogóle niefarmerka będzie w stanie otwierać moją bramę. Myślałem, że nie. Myślałem, że po prostu zrobię bramę i będę w stanie postawić taką bramę w taki sposób, żeby ją po prostu uwięzić, a ona nie miałaby możliwości jej otwarcia. Gdyby tak to działało, to naprawdę byłbym w stanie zrobić tutaj więzienie na tej mapie. Niestety okazuje się, że takiej mechaniki w Farmingu 25 nie ma, więc jedyne co mógłbym tutaj zrobić to nie wiem, jakieś zapory albo kontrolę policyjną, albo totalnie ogrodzić się murem. Oj, wygląda na to, że ten mój Deutz to tutaj zaczął sobie latać. Deutz Airlines, tak mi się coś wydaje, bo nie wiem czy wiecie, ale ja tego Deutza zostawiłem sobie w okolicy sklepu. No wiem, że nie powinienem zostawać pojazdów w okolicach sklepu, bo to wszystko toruje drogę i tak dalej. No nie farmerka chciała sobie pewnie po prostu coś wyładować, zdaję sobie z tego sprawę. Tylko pamiętajcie, że ja jestem tylko czarnym panem, takim zwykłym youtuberem, który no słynie z tego, że ma nieporządek na gospodarstwie. No i pamiętacie taką serię na No Man's Land? Pewnie pamiętacie, bo to była w sumie seria, która miała 184 odcinki, więc trudno jej nie pamiętać, jeżeli ktoś tutaj ogląda mój kanał już od dawna. No i tam właśnie generalnie był wieczny nieporządek. Nawet robiłem sobie chyba ze 2 razy odcinki właśnie z tego, że robię porządek na gospodarstwie, jak tu sprzątam całą farmę, no ale w sumie to ten porządek nie za długo wytrzymywał, bo zawsze się okazywało, że no niestety, ale coś tam nie do końca działało. No więc zawsze gdzieś te maszyny sobie zostawiałem, zawsze był bałagan, zawsze był bajzel, no i w sumie dalej tak jest, no i zostawiłem sobie w sklepie maszynę, niefarmerka ją po prostu wywaliła. Natomiast ja wpadłem jeszcze na jeden pomysł, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale jak są takie granice międzypaństwowe, no na przykład granica między państwem X i Y, no to tam między tym terenem może być na przykład taki pas zieleni. Czasami się to nawet ora po to, żeby tam nic nie rosło. No i właśnie wpadłem na taki pomysł, że można by było coś takiego zrobić tutaj, no dlaczego by nie? Dlatego wziąłem sobie taką niezbyt dużą bronę, no i pomyślałem, że przejadę sobie tutaj tak po prostu cichutko, że nikt mnie tutaj nie zauważy, przemknę cichutko, wyjadę, a tam mnie, słuchajcie, dopadła, no chyba już zdała sobie sprawę z tego, co ja zamierzam tutaj robić, no i zaczęła mną rzucać, zaczęła mną podnosić, zaczęła po prostu używać super siły przeciwko mnie, rozumiecie to? Ona chciała zrobić coś takiego grubego, no i w tym momencie, gdy już myślałem, że totalnie pojechałem sobie w pierony, no okazało się, że niestety nie. Znowu mnie tutaj rzuciła. W ogóle powiem wam, że tutaj ta przeszkody to wcale... O ja cię, jeszcze mi jakiś kontener zrespiła w taki sposób, że koło się zepsuło, no trudno. No ale wyjechałem stąd jakoś i mogę w takim razie zrobić teraz to, co chciałem zrobić od dawna. Swoją drogą jestem bardzo ciekawy, jakby wyglądał ten płot z lotu ptaka. No to jedziemy. Tylko dlaczego przede mną pojawiają się w tym momencie jakieś krzaczki? Patrzcie, co się dzieje. Jakieś krzaczki się tutaj respią, teraz jakieś inne krzaczki się respią. No, wygląda na to, że niefarmerka postanowiła tutaj odrobinkę malować. No to rozjedziemy niefarmerkę, mam nadzieję, że nic się jej tutaj nie stanie. Ona niech sobie wraca za mur, bo tam jest jej miejsce w tym momencie, a my będziemy teraz sobie tutaj orać, żeby nic nie rosło, a ona znowu w tym momencie postanowiła użyć super siły przeciwko mnie i wiecie co? Farming ją pokarał, bo wpadła pod mapę i musiała się jakoś teleportować i nie mogła się stamtąd wydostać. No widzicie jak to jest, jak karma szybko wraca w Farmingu 25? Myślała, że będzie chciała mnie przechytrzyć, a okazało się, że Farming przechytrzył ją. No, ale tak całkowicie poważnie to pomyślałem sobie, że ja koło tego muru po prostu zrobię takie kółeczko, żebym dokładnie wiedział z lotu ptaka, gdzie tak naprawdę są granice w tym momencie mojego gospodarstwa, co tak naprawdę zrobiłem tutaj na tej mapie i jak głupi był to pomysł, no bo nie oszukujmy się, ale otaczanie murem tak naprawdę gospodarstwa innego gracza to jest coś, czego chyba jeszcze nikt tutaj w Farmingu nie zrobił. No więc muszę być pierwszy. Co prawda nie jest to chyba na jakieś największe osiągnięcie, którym trzeba się chwalić w lewo i w prawo, no ale z drugiej strony wyszło przynajmniej troszkę śmiesznie. Jeszcze tutaj kilka drzew zostało, oczywiście niektóre z nich powinny zostać usunięte, bo tak naprawdę to ten mur jest w środku lasu. No i oczywiście jak niefarmerka będzie chciała przedostać się na drugą stronę, to też będzie miała taką możliwość, bo wystarczy, że wyrzuci sobie tak naprawdę coś super siłą. No i oczywiście ten mur no, musiałby być zdecydowanie wyższy, taki nie wiem, na 300 metrów, to wtedy byłoby zdecydowanie lepiej. No ale niestety nie da się zbudować większego muru niż ten, który tutaj zrobiłem, przynajmniej nie znam na to modów, no i w takim razie będziemy musieli sobie poradzić inaczej.
No to jeszcze w takim razie został nam tutaj przejazd. Oj, będzie wąsko, będzie bardzo wąsko. Czy ja się tu zmieszczę? Dobra, zmieściłem się, ale było naprawdę ciasno w tym momencie. Jeszcze tutaj przejazd. Teraz po lewej stronie mamy gospodarstwo niefarmerki. Powiem wam, że ono jest naprawdę ładne, tak bez cienia sarkazmu, bez cienia szyderstwa. Naprawdę ono mi się podoba, jest dopracowane mega dobrze. Tutaj się oczywiście gra z niefarmerką. Bardzo ładnie się rozwija, no ale skoro ja już zarobiłem tyle pieniędzy właśnie wykorzystując moda, o który mnie poprosiłem, no to pomyślałem, że trzeba zrobić jakiegoś pranka, bo w sumie w tej serii to się tak trochę bardziej prankujemy. Raz ja jej, potem ona coś mnie. Teraz pytanie, czy ja się tu zmieszczę, na szczęście 4,5 metra, to jest taka brona talerzowa, bo to w sumie talerzówka jest, którą jestem w stanie zmieścić się dosłownie wszędzie, nawet między drzewa. No i jeszcze został teraz jeden przejazd, za chwileczkę dojedziemy bezpośrednio do tego płotu, który jest tak naprawdę autostradą wyjazdową z jej gospodarstwa, no i zaraz zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. No mnie się to oczywiście podoba, no bo w sumie wyszło całkiem fajnie, no i teraz jak niefarmerka będzie chciała się rozwijać tutaj na swoim gospodarstwie, to będzie musiała tutaj przejeżdżać, więc ja tak naprawdę mógłbym się ustawić na końcu tej drogi i pobierać na przykład opłaty za przejazd albo coś takiego, no nie wiem, no musiałem jeszcze wymyślić sobie jakieś 10 innych rzeczy, jeżeli by mi się coś takiego chciało. Oczywiście nie będę wracał na swoje gospodarstwo objeżdżając cały ten płot, bo mi się nie chce, tylko po prostu pomyślałem sobie, a poszukam jakiejś policji w modach, ale niestety nie mamy tutaj niczego takiego. Mamy tylko jakiś wóz serwisowy, ale on nadaje się tak naprawdę tylko i wyłącznie do tego, żeby transportować paliwo. No, powiem wam, że tutaj te przeszkody są zdecydowanie zbyt ciasno ustawione i nawet mnie zaczynają denerwować, ponieważ są zdecydowanie zbyt blisko i ja sam w tym momencie nie mogę tutaj jechać. Wjechałem na jakiś pieniek, a te drzewa na asfalcie to dalej sobie rosną i przyznam szczerze, bardzo mocno byłem zaskoczony. No i pytanie, czy niefarmerka w tym momencie będzie mnie gonić? Wygląda na to, że ja wciąż w tym momencie uciekam. No i zobaczcie, dopiero teraz kupiłem sobie pole numer 61 i tak naprawdę jestem właścicielem terenu w okolicy sklepu, ale uwaga, tego terenu nie będę w stanie w żaden sposób zabudować, ponieważ tutaj on jest po prostu zablokowany. Mimo tego, że mamy mody, które generalnie znoszą wszystkie blokady, to mimo wszystko nie jestem w stanie tutaj zabudować tego terenu, bo jest to fizycznie niemożliwe. Oczywiście mamy tutaj jeszcze odpowiednie skupy, które również są tak mocną blokadą, że nie da się tam nic wybudować. No i efekt jest taki, że siłą rzeczy po prostu tamtego terenu zabudować się nie da. No ale pamiętajcie, nawet gdybym odciął jej dostęp do skupu, to ona może sobie też postawić własny. No i wtedy po prostu dalej będzie sprzedawać te wszystkie swoje produkty, nawet z lepszymi cenami. Tak czy inaczej, teraz z lotu ptaka mogliście zauważyć, jak wygląda gospodarstwo niefarmerki, tak naprawdę jak wygląda mój teren, bo tak naprawdę to jest mój płot, tylko oczywiście niefarmerka jest nim otoczona. No i powiem wam, dajcie znać w komentarzach, czy tego typu prank się wam spodobał, czy niekoniecznie, dajcie znać, co o tym myślicie. Ja wiem, że ta seria jest troszeczkę nienormalna, ja wiem, że tutaj gramy w bardzo specyficzny sposób, natomiast spokojnie, całkiem normalna seria na moim kanale już niedługo będzie, no tak naprawdę nadchodzi. No ja wam mówiłem jakiś czas temu w filmie, że dużo różnego rodzaju nowości planuję na ten rok i faktycznie jest to prawda, sporo różnych rzeczy się planuje tutaj wydarzyć, no i na pewno będą takie dwie nowości, które planuję wdrożyć właśnie w tym roku. Nie będę wam oczywiście w tym momencie zdradzał, co to jest, ale gwarantuję, że są to rzeczy, których nie było na moim kanale jeszcze nigdy wcześniej i tak naprawdę może być to coś związane ze stylem grania, którego nigdy wcześniej też nie preferowałem. Nie będę mówił w tym momencie nic więcej i uchylał żadnych rąbków tajemnicy, bo potem będziecie mnie trzymać i łapać za słówka. Nie wiem jeszcze kiedy będą różnego rodzaju nowości, ale gwarantuję wam, że w tym roku coś takiego właśnie sobie zrobimy. No dobra, powiem wam jedno. Jedna rzecz to będzie coś takiego, że nawet widzowie będą w to mocno zaangażowani i generalnie myślę, że naprawdę będzie to taka akcja, no, która dobrze się będzie wam oglądać i dobrze się będzie w niej wam brało udział. Bo chcę zrobić coś, czego chyba na polskim YouTubie jeszcze nie zrobił nikt, oczywiście mówię w temacie farminga. No i tutaj jest kilka takich pomysłów, co można by było zdziałać, więc słuchajcie, na razie nic wam jeszcze nie powiem. Za jakiś czas będę uchylał rąbka tajemnicy coraz więcej i więcej. Do jednej akcji widzowie będą na pewno potrzebni. No i wtedy też właśnie będę prawdopodobnie tutaj ogłaszał info, jak będzie to wyglądać. Pamiętajcie, że zawsze możecie się zgłosić do serii z widzami, ponieważ seria z widzami bardzo chętnie i ciepło została przyjęta. No i tak naprawdę seria z widzami kolejna, która jest już tak naprawdę w planach, również będzie realna, taki jest plan i prawdopodobnie będzie ona od zera, ale w taki sposób grana, żeby faktycznie widać było ten progres od małego do dużego, więc tam na pewno będzie grubo, będzie ciekawie. No i jeżeli chcielibyście wystąpić w takiej serii, to oczywiście w każdym odcinku serii z widzami znajduje się opis, a tam jest instrukcja, co należy zrobić, żeby się do takiej serii zgłosić. No a tutaj tak naprawdę gramy sobie bardzo, tak bym powiedział, no nierealnie. Gramy sobie w takim stylu troszeczkę na YOLO, oczywiście jednym się to podoba, innym nie, no ciężko wszystkich zadowolić, ale myślę, że jest to taka ciekawa odskocznia od tego, co się tutaj dzieje, od tego, co mamy tutaj właśnie na kanale farmingowym. Wiele osób też zwraca uwagę na to, że w kółko nagrywam to samo. No wiecie, jeżeli macie jakieś pomysły, co by można było ciekawego nagrać, to wiadomo, piszcie w komentarzu, ponieważ każdy pomysł jest przeze mnie analizowany. Nawet jeżeli pomysł może wydawać się głupi, to wcale nie uważam, że taki jest, ponieważ w każdym pomyśle można zrobić coś ciekawego. Ja wam mówię, mam już dwa pomysły takie grube, które na pewno będę chciał zrobić w tym roku.
kilka innych mniejszych. No a na razie słuchajcie, no my się powoli będziemy z wami żegnać. Jeżeli będziecie chcieli dzisiaj dostać serduszko w komentarzu, to napiszcie mi całkowicie szczerze, co myślicie o pranku z niefarmerką. I macie tutaj dwie opcje. Super świetny prank na niefarmerce i to jest jedna opcja, albo słaby prank na niefarmerce. Za jeden i drugi komentarz dostaniecie serduszko. Natomiast ja bym chciał wiedzieć, czy wy chcecie, żeby tego typu pranki i zabawy były częściej, czy wam się to po prostu nie podoba. Jestem bardzo ciekawy, co wy myślicie na ten temat. No i co? Do zobaczenia w takim razie jutro. Jeszcze rzut oka na gospodarstwo niefarmerki. Naprawdę jest czadowe. Trzymajcie się.